Dzień dobry pani. Nazywam się Krzysztof Nowak i jestem neonatologiem. Zajmuję się pani córeczką. Jak się pani czuje? No, nie najlepiej. Przeszła pani ciężką operację. Czy mógłbym usiąść i porozmawiać z panią o stanie zdrowia Oli? Tak, oczywiście ja bardzo chciałabym się w ogóle dowiedzieć, co jest z moją córką. A czy chciałaby pani, by w tej rozmowie uczestniczył także tata Aleksandry? Tak, Michał poszedł tylko po wodę, ale on za chwilkę wróci. Dzień dobry panu, Krzysztof Nowak, neonatolog. Zajmuję się państwa córką. Michał Kowalski, Mąszani. Tak, czy to dobry moment na rozmowę o stanie zdrowia Oli? Tak. Proszę. To usiądźmy. Czy ktoś z państwem rozmawiał? Co państwo wiecie o stanie Oli? Ja wiem tylko tyle, że miałam cesarkę, bo zaczęła się u mnie jakaś infekcja, tak mi powiedziano. No i podobno po urodzeniu Ola trafiła prosto na intensywną terapię. Powiedziano nam, że sytuacja jest poważna, ale nie więcej. Pewne informacje, które mam państwu do przekazania, mogą być trudne. Czy chcielibyście państwo usłyszeć wszystko szczegółowo? Tak. Ola urodziła się w 28 tygodniu ciąży. Po urodzeniu ważyła 970 gramów. Tuż po porodzie nie oddychała samodzielnie, dlatego musieliśmy ją zaintubować. To znaczy wprowadziliśmy taką rurkę do jej dróg oddechowych, a następnie podłączyliśmy do respiratora, który pomaga oddychać i zapewnia tlen. Czy mogę mówić dalej? Może chcielibyście państwo o coś zapytać? Nie, proszę mówić. Tak. Po urodzeniu Ola dostała 4 punkty w 10-stopniowej skali Apgar. W kolejnych minutach było to 5 i 6 punktów. Oznacza to, że jej stan się poprawiał, ale dalej był bardzo poważny. Ale czy ona w ogóle teraz oddycha? Tak, ale z pomocą respiratora. Wie pani, płuca wcześniaków nie są jeszcze w pełni rozwinięte i wtedy pojawia się tak zwany RDS, czyli zespół zaburzeń oddychania. Tak często dzieje się u dzieci urodzonych na tym etapie ciąży i wymaga intensywnego leczenia. A co z zakażeniem? Czy przeszło na nią? Tak, dość szybko we krwi wykryliśmy obecność bakterii E. coli. Ola ma sepsę, czyli zakażenie ogólnoustrojowe. To brzmi wszystko bardzo poważnie. Tak, u wcześniaków to jest poważny stan. Chciałbym państwa zapewnić, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Oli. Podajemy wszystkie potrzebne leki, w tym 2 antybiotyki i 1 lek krążeniowy, który w tej sytuacji mogą pomóc. Zależy nam bardzo na komforcie Oli, dlatego dostaje od nas też lek przeciwbólowy. A poziom bólu mierzony jest przez specjalny monitor. No i gdy tylko tak się dzieje, to od razu reagujemy, aby te dolegliwości mogły ustąpić. Jeśli państwo chcecie, mogę powiedzieć, jakie dokładnie leki podajemy Oli. Nie, i tak nam nic co nie powie. Ważne, żeby zadziałało. Widzę, że jest teraz państwu bardzo ciężko. Może na tym etapie chcieliby państwo o coś zapytać, albo mogę coś wyjaśnić. To czy mogę powiedzieć, co jeszcze działo się z Olą po porodzie? Tak, proszę mówić. Wykonaliśmy także USG głowy. W badaniu zostało opisane krwawienie do komór mózgu, czyli tak zwany wylew dokomorowy 3. stopnia. To jedno z poważniejszych powikłań przedwczesnego porodu. Boże, przecież to brzmi, jakby ona miała... Jak ona po prostu miała do nie dać rady. Aniu,
Widzę, że te informacje są przytłaczające. Dam państwu chwilkę. Chcę, żeby państwo wiedzieli, że Ola jest cały czas pod naszą opieką, a my robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jej pomóc. Ja także jestem tutaj po to, aby państwu pomóc. Tak, ale czy ona przeżyje? Chciałbym na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie i bez zawahania. Na tym etapie nie jestem w stanie tego jednoznacznie stwierdzić. Ola jest w stanie ciężkim, ale stabilnym, a my cały czas monitorujemy jej stan i reagujemy na każdą zmianę. To wszystko jest moja wina. Słyszę, że się pani obwinia. Tak, bo to u mnie doszło do zakażenia. Ja wiem, że my szybko przyjechaliśmy, jak tylko się zorientowaliśmy, że coś jest nie tak, ale Była pani bardzo czujna i właśnie dlatego udało się szybko pomóc Oli. Na pewne rzeczy nie miała pani wpływu. Tak po prostu czasami się dzieje. Jest państwu teraz bardzo ciężko. To miało wyglądać inaczej. No tak. Na taką sytuację nikt nie może się przygotować. Przykro mi, że nie mam dla państwa lepszych wiadomości. Co się teraz będzie działo? W najbliższych dniach najważniejsze będzie opanowanie zakażenia, dbanie o skuteczne oddychanie i monitorowanie ewentualnych dalszych powikłań. Będziemy oczywiście informować państwa o stanie zdrowia Oli. Możecie ją też odwiedzić. tak, ja bym bardzo chciała zobaczyć moją córkę. Oczywiście za chwilę poproszę panią położną, aby towarzyszyła państwu w drodze na salę, gdzie ja również będę i postaram się wszystko wyjaśnić. Mam jeszcze dwie sprawy. W naszym szpitalu jest psycholog. Może chcieliby państwo z nim porozmawiać. W tak przytłaczającym czasie taka pomoc może okazać się przydatna. Nie wiem. Na chwilę obecną to ja muszę sobie wszystko poukładać w głowie. Ale najważniejsze, że ja chciałabym teraz zobaczyć moją córkę. Oczywiście. Na rozmowę z psychologiem zawsze jest czas. I druga sprawa. Mam tutaj takie wydawnictwo. To jest powitalnik. Powstał z myślą o rodzicach, którzy znaleźli się w takiej sytuacji jak państwo. Myślę, że pomoże państwu odnaleźć się w tych okolicznościach. Czy mogę ją państwu zostawić? Tak, dziękujemy. Na pewno się z nim zapoznamy. Nie jesteśmy gotowi na tą sytuację, która nas spotkała. Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania? Nie, chyba nie. Dobrze, w takim razie widzimy się na sali intensywnej terapii, gdy przyjdą państwo zobaczyć Olę. Proszę pytać śmiało, jak będziecie gotowi. Dziękujemy. Do zobaczenia. Każdy początek potrzebuje czułości. Jesteś medykiem i przekazujesz diagnozę, albo towarzyszysz rodzicom po jej usłyszeniu. Podaruj im powitalnik, przewodnik, który wesprze ich w tych trudnych momentach. Dowiedz się więcej, jak rozmawiać o trudnej diagnozie na www.powitalnik.pl.